Bruno Lesław Żurek w 1930 odcinku serialu Barwy szczęścia. Zażąda rozwodu z Bożeną Marieta Żukowska? Wkrótce w serialu Barwy szczęścia do Stańskiego dotrą nagie zdjęcia jego żony z obcym mężczyzną w roli głównej. Biznesmen będzie wściekły. Czy na zawsze zostawi Bożenę? Co wydarzy się w 1930 odcinku serialu Barwy szczęścia? W nadchodzących odcinkach serialu Barwy szczęścia Bielski zrealizuje swój diabelski plan. Zrobi wszystko, aby zniszczyć Bożenie życie i sprawić, by już nigdy więcej nie zaznała szczęścia. Wiśniewska nawet nie spodziewa się, że to nie z powodu alkoholu ma ostatnio tajemnicze zamroczenia. Niestety bohaterka serialu Barwy szczęścia zda sobie sprawę z intrygi dopiero, gdy będzie już stanowczo za późno na odwrót. W przyszłych odcinkach Bielski ponownie odurzy. Ją tabletką gwałtu i zaciągnie do pokoju hotelowego. Tym razem będzie miał wspólnika. Profesjonalnego aktora filmów dla dorosłych. Z którym urządzą sobie małą sesję. Zdjęcia ze zdrady trafią w ręce rodziny Wiśniewskiej. Tomasz Kazimierz Mazur dostanie zawału serca i trafi do szpitala. A Bruno w 1929 odcinku serialu Barwy szczęścia spojrzy się na żonę z pogardą. Będzie przekonany, że go zdradziła. Wprost powie jej, że już nigdy więcej ma mu nie pokazywać się na oczy. Jednak póki do nie zażąda rozwodu, który mimo wszystko zbliża się wielkimi krokami. Bożena z serialu Barwy szczęścia postara się wszystko odkręcić, żeby nie stracić ukochanego i odzyskać rodzinę. Czy uda jej się udowodnić, że zdjęcia były ustawione i padła ofiarą molestowania oraz gwałtu? Kariera Bożeny z Barw szczęścia. W służbach specjalnych to już przeszłość. Gdy Kowaluk zaczął się do niej dobierać, agentka odkryła, że nie była pierwszą ofiarą. Szef ABW dopuścił się nawet gwałtu na swoich podwładnych.
Bożenie groziło więzienie za ujawnienie tajemnicy państwowej. W sprawie lobbysty Barańskiego Jakub Przebindowski. Ale Kowaluk obiecał, że wszystko zatuszuje, jeśli Stańska pójdzie z nim do łóżka. Gdy się nie zgodziła i nagłośniła sprawę Kowaluka. Jednocześnie pożegnała się z pracą tajnej agentki. W 1903 odcinku Barw Szczęścia Bożena i Bruno pokłócą się o ofertę pracy dla Stańskiego z kopalni diamentów w Australii. Biznesmen weźmie udział w konkursie na dyrektora kopalni. Ale powie o tym ukochanej dopiero, gdy wygra. A jego żona będzie w szoku. Ty sobie wymyślasz wyprowadzkę na drugi koniec świata, a ja mam być spokojna? Rzuci Bożena, gdy Bruno spróbuje jej wyjaśnić, że jeszcze nic nie jest przesądzone. Nie wiedziałem, czy jeszcze coś z tego wyjdzie. To była wstępna, luźna rozmowa. To bardzo dobra oferta. Nie dla mnie. Pomyślałeś o tym, czy chce się wyprowadzić z Polski? Zapyta Bożena. To ze względu na nią Bruno odrzuci tę pracę. Zapewni żonę, że zależy mu przede wszystkim na jej szczęściu. Jeśli ona zdecyduje, że zostają w kraju, to nigdzie nie wyjadą. W 1903 odcinku Barw Szczęścia Bożena zdecyduje się na pracę dla Janusza Bilskiego Maurycy Łyczko, który skusi ją atrakcyjną ofertą i bardzo dużymi pieniędzmi. Co będzie robiła Bożena w firmie ochroniarskiej? Zabezpieczenie obiektów, ochrona imprez, ochrona VIP-ów. Transport pieniędzy, poszukiwanie osób zaginionych i typowo detektywistyczna robota. Śledzenie niewiernych małżonków i udowadnianie im zdrady. Wyjaśni jej Bilski. No i gigantyczna pensja. Żartuje pan. To jest 2 razy tyle niż w służbach. Plus dodatki i premie. Mówiłem pani, że dbam o swoich ludzi, doda nowy szef. Bożena wnikliwie przejrzy umowę, ale nie zauważy nic niepokojącego. Zgodzi się na pracę dla Bilskiego i od razu pozna nową koleżankę. Celiny Orina Krajewska.
Po kilku godzinach w biurze Bielskiego zjawi się Kowaluk. Bożenka podpisała umowę. Bez wahania i bez pytania. Rybka połknęła haczyk. To mam ją w garści. Jaki podstęp zaplanował były szef ABW? Bożena wpadnie w zastawioną przez niego pułapkę podczas służbowego wyjazdu z Celiną.